Od ponad 5 dekad żyję w świecie tradycyjnego karate. To nie jest zwykłe hobby ani sposób na spędzanie wolnego czasu. To droga, która ukształtowała mnie tak bardzo, że trudno mi wyobrazić sobie życie bez niej. W tym świecie istnieje jedno niezmienne, nienaruszalne prawo – szacunek. Szacunek, który nie jest pustym gestem, nie jest formalnością ani sztucznie wymuszonym rytuałem. Jest fundamentem, na którym buduje się każdą sztukę walki, każdą technikę, każdy cios i każde kopnięcie. To on nadaje sens godzinom spędzonym w dojo, niezliczonym powtórzeniom kihon, kata i kumite, które dla osób z zewnątrz mogą wydawać się monotonne lub niepotrzebne. Szacunek jest tym, co pozwala zrozumieć, że karate nie zaczyna się w pięściach. Zaczyna się w głowie i w sercu. Niedawno spotkałem sytuację, która uświadomiła mi, że szacunek, który dajemy i którego oczekujemy, czasem nie jest prosty do uchwycenia. Pewien obcy człowiek, którego nigdy wcześniej nie spotkałem, zwrócił się do mnie słowem „chłopcze”. To słowo padło w kontekście mojej pracy pisarskiej. Najwyraźniej poczuł się urażony jednym z moich artykułów i wprost zażądał, żebym okazał mu szacunek. Było to doświadczenie zaskakujące i paradoksalne, ponieważ uświadomiło mi, że prawdziwy test szacunku często nie polega na tym, by kłaniać się w kierunku autorytetu, lecz na tym, by rozpoznać autentyczny szacunek i odpowiedzieć na niego w sposób godny. Moja przygoda z karate zaczęła się, gdy miałem 14 lat. Byłem wtedy chłopcem ciekawym świata, pełnym energii, ale także na swój sposób zagubionym. Każdy krok w tym świecie wymagał przestrzegania zasad, zrozumienia etyki i przyjęcia odpowiedzialności za własny rozwój. Szacunek był obecny w każdej chwili. W ukłonach w stronę dojo, w powitaniu instruktora, w relacjach z kolegami z maty. I choć minęło wiele lat, to właśnie ta zasada pozostaje niezmienna. Ukłon nie jest prostym nawykiem, nie jest wymuszonym rytuałem. Jest formą uznania drogi, jaką każdy z nas podąża, poświęcenia, którego wymaga trening i lekcji, które zdobywamy nie tylko na matę, ale w całym życiu. Szacunek nie jest trofeum, które zdobywa się raz i na zawsze. Jest procesem, praktyką, ciągłym ćwiczeniem, które wymaga uważności i świadomości. Spotkanie z tym człowiekiem było jednak czymś odwrotnym. Widziałem, że używa swoich rzekomych kwalifikacji sztuk walki niczym broni, by wymusić szacunek, zamiast go okazywać. W tym momencie uderzyła mnie fundamentalna prawda. Szacunku nie można wymusić. Szacunek zdobywa się przez pokorę, przez umiejętność dostrzeżenia drogi drugiego człowieka, niezależnie od jego wieku czy doświadczenia. Szacunek wymaga wrażliwości i świadomości, a nie pustych tytułów czy certyfikatów. Być może ta osoba czuła się niepewnie i próbowała napompować swoje ego pustymi przechwałkami. Być może nie zrozumiała istoty sztuk walki. Faktem jest, że w rozmowie przyznał, że posiada tytuł Judan. Tytuł, który w świecie karate oznacza najwyższy stopień czarnego pasa, ale w tym kontekście okazał się niewiele wart. To doświadczenie było lekcją, która wciąż brzmi w mojej głowie. Szacunek to ulica dwukierunkowa. Nie można oczekiwać go wyłącznie dla siebie. Nie można go wymusić ani narzucić. Trzeba go dawać, by móc go otrzymać. W moich latach w karate nauczyłem się mądrości w wyborze bitew. Nie każda konfrontacja wymaga odpowiedzi. Nie każdy konflikt zasługuje na reakcję. W tym przypadku najodpowiedniejszą reakcją był spokój. Nie oznaczało to umniejszania własnych doświadczeń czy osiągnięć. Oznaczało to po prostu odrzucenie bezsensownego pokazu dominacji. Prawda jest taka. Całe życie spędzone w sztukach walki nie polega na udowadnianiu czegokolwiek obcym ludziom. Chodzi o dyscyplinę, o wewnętrzną siłę, o stałe dążenie do doskonałości. Chodzi o szacunek do samego siebie, do swojej drogi, do swojej sztuki, a także do drogi innych, niezależnie od tego, ile mają lat, jak wiele doświadczenia, jak wysokie mają pasy, czy ile tytułów zdobyli. W tym kontekście prawdziwe mistrzostwo objawia się nie w imponujących technikach, lecz w umiejętności zachowania pokory, w sile charakteru, w zdolności do dawania przykładu przez własne postępowanie. Człowiek, który próbował wymusić szacunek, mógł mieć imponujące osiągnięcia na papierze, ale brakowało mu najważniejszego – prawdziwego szacunku. Jego gesty, słowa i postawa były świadectwem, że jeszcze wiele musi się nauczyć.
A ja w tym momencie przypomniałem sobie, że sztuki walki są nieustannym procesem. Nawet ci, którzy osiągnęli najwyższe stopnie, nie powinni zapominać, że największą lekcją jest umiejętność szanowania innych, niezależnie od okoliczności. Karate uczy nas, że prawdziwa siła objawia się w umiejętności kontroli własnego ego, w wyborze odpowiednich momentów do działania i w zdolności do zachowania godności w każdej sytuacji. Szacunek nie jest celem samym w sobie, lecz drogą. Można go przejawiać w codziennych gestach, w ukłonie, w słowie, w spojrzeniu pełnym uznania dla trudu drugiego człowieka. Można go okazywać zarówno wobec mistrza, jak i wobec początkującego. W dojo uczymy się, że każdy trening jest lekcją, nie tylko w technice, ale w pokorze i wzajemnym szacunku. Każdy cios, każde kopnięcie, każda chwila spędzona na macie jest częścią większej całości. Każdy z nas ma swoją drogę, swoje wyzwania, swoje chwile zwątpienia i triumfu. Szacunek wobec tej drogi jest tym, co nadaje sens naszej praktyce. Wszystkie lata spędzone w dojo nauczyły mnie, że prawdziwe karate to nie tylko walka fizyczna. To walka o siebie samego, o swoje ograniczenia, o własne lęki, o codzienną pokorę. Szacunek jest tu ściśle powiązany z odpowiedzialnością za siebie, za innych, za przestrzeń, w której się poruszamy. Szacunek nie jest sztucznym rytuałem, jest wyrazem zrozumienia, że każda osoba, z którą się spotykamy na macie lub poza nią, podąża swoją własną drogą. Nie można tego lekceważyć ani próbować zastąpić go tytułami, certyfikatami czy wyższym stopniem. Prawdziwa wartość jest w działaniach, a nie w słowach. Każde spotkanie, które wymaga od nas okazania szacunku lub jego obrony, jest przypomnieniem o fundamentalnych zasadach sztuk walki. Nasza reakcja powinna być zgodna z tym, czego nauczyło nas karate. Spokój, pewność siebie, umiejętność kontroli. Reagowanie gniewem czy agresją to droga łatwa, ale prowadząca donikąd. Spokój w obliczu prowokacji to prawdziwa siła. To ona świadczy o naszym mistrzostwie, niezależnie od stopnia na pasie czy liczby lat doświadczenia. Prawdziwe karate nie jest teatrem dla ego, nie jest miejscem do popisów. To droga, w której każdy krok ma znaczenie, a każdy gest sens. Szacunek, który okazujemy innym, jest lustrem naszego charakteru. Jeśli oczekujemy szacunku od innych, musimy go najpierw sami umieć dawać. Jeśli chcemy być szanowani, musimy pokazać, że zasługujemy na to poprzez nasze działania, a nie słowa. W tym kontekście doświadczenie z człowiekiem, który próbował wymusić szacunek, stało się dla mnie lekcją i przypomnieniem jednocześnie. Karate to nie tylko mistrzowskie techniki czy imponujące pasy. To codzienne wybory, które definiują naszą drogę. To decyzje, które podejmujemy w obliczu wyzwań, prowokacji, niezrozumienia lub agresji. Szacunek jest obecny wtedy, gdy potrafimy zachować spokój, gdy potrafimy odpowiedzieć godnie, gdy potrafimy być sobą w każdej sytuacji, niezależnie od presji czy oczekiwań innych. Życie w świecie sztuk walki uczy nas także cierpliwości. Szacunek wymaga czasu, obserwacji, wyczucia. Nie przychodzi natychmiast. Wymaga praktyki, codziennego ćwiczenia, jak każdy aspekt naszego treningu. Czasami najtrudniejsze jest uznanie, że inni mogą popełniać błędy, mogą próbować udawać siłę, podczas gdy prawdziwa siła kryje się w pokorze. Czasami trzeba odpuścić, by pokazać, że nie dajemy się wciągnąć w próżne rywalizacje. To nie jest słabość, to przejaw siły i mądrości, które zdobywa się przez lata. Moje doświadczenia uczą mnie także, że karate i szacunek są ze sobą nierozerwalnie związane. Bez szacunku nie ma prawdziwego karate. Bez zrozumienia drogi innych, bez uznania wysiłku i poświęcenia, zarówno swojego, jak i cudzego, sztuki walki stają się pustym ruchem ciała. Szacunek nadaje sens każdemu treningowi, każdemu ukłonowi, każdemu ciosowi. To on sprawia, że karate jest czymś więcej niż tylko sportem. Jest filozofią, sposobem życia, drogą, którą kroczy się przez całe życie. Spotkania, które wymagają od nas refleksji nad szacunkiem, są nieodłączną częścią naszej drogi. Nie każdy, kto posiada tytuły, pasy czy certyfikaty, rozumie ich znaczenie. Nie każdy potrafi szanować innych, mimo własnych osiągnięć. Dlatego tak ważne jest, by pamiętać, że prawdziwy mistrz nie mierzy swojej wartości liczbą osiągnięć, lecz sposobem, w jaki traktuje innych, w jaki reaguje na wyzwania i jak postępuje w codziennym życiu. Pamiętam japońską maksymę:
Sonkei Sybeki Sonkei Shimasu. Sonkei Subeki Tokorowa Sonkei Shimasu. We wszystkim, co warte jest szacunku, okazujemy szacunek. To przesłanie powinno towarzyszyć każdemu, kto podejmuje trening sztuk walki, niezależnie od wieku, doświadczenia czy poziomu zaawansowania. Szacunek jest wartością uniwersalną, ponadczasową i niepodważalną. To on nadaje sens każdemu naszemu wysiłkowi, każdemu ciosowi, każdej godzinie spędzonej na macie. W skrócie, moje doświadczenie pokazuje, że prawdziwe karate to coś więcej niż walka. To droga życia, w której szacunek, pokora, cierpliwość i samokontrola są równie ważne jak technika. To droga, która uczy, że prawdziwe mistrzostwo polega na tym, by być przykładem, a nie tyranem. By szanować innych, nawet wtedy, gdy oni tego nie robią. By rozumieć, że najważniejsze osiągnięcia to nie pasy czy tytuły, lecz siła charakteru, umiejętność zachowania godności i zdolność do dawania przykładu. Jak ty rozumiesz prawdziwy szacunek w sztukach walki i w codziennym życiu? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Jestem ciekaw twoich doświadczeń. Nie zapomnij też zajrzeć do naszych innych materiałów na kanale, gdzie dzielimy się wiedzą, historiami i inspiracjami ze świata karate. Jeśli podoba ci się to wideo, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych wartościowych treści. Dziękuję, że jesteś z nami i wspierasz rozwój społeczności.